Dzień dobry internecie. W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy podróż od spotkania z karetką na stacji benzynowej. Będziemy zabijać nudę na drodze ekspresowej w kierunku Legnicy. Odwiedzimy drogę 100 zakrętów. Zobaczymy, jak trwają prace naprawcze na ziemi kłodzkiej po powodzi i w okolicach. A na koniec zjemy w typowo czeskiej knajpie w typowo czeskim poczuciem humoru. Zapraszam. Czekam za chłopakami, aż zapłacą. Gość biegnie do karetki. Myślę, że coś się stało na tej stacji, że podjedzie do tą karetką. A on po prostu biegnie do toalety. Daj się zajarać jeszcze. Ty! Mówię, opony już wstępnie są takie, że powinny zacząć kleić. No raczej, no tak widzę już są. Nie wiem, gdzie mam ten czujnik temperatury, ale mi pokazuje 21 stopni. No musi być bliżej silnika, no. Nie ma opcji, bo jest To jak 8,8. stoi, to się wiesz, to gorąco Ale ostatnio powietrze. też mieliśmy różnicę, jak jechaliśmy, nie? 2-3 stopnie, więc... Też to kojarzę właśnie. No mi 8 pokazuje, nie? Jak się czujesz termicznie? Bo mi No jest ja mam gorąco. wszystkie wkładki pod Ja spodem. też mam, jest mega gorąco. No teraz jest gorąco, ale wyjedziemy, to uwierz mi... Tutaj też mam ten termo, nie? Pod tym. No ja mam tą odpinkę przeciwdeszczową, tą taką, co nie przepuszcza wiatru, ocieplinę na girach i tutaj to samo. I jeszcze mam termoaktywną tego brubeka, nie? No ja też. Czyli kurde, tu jestem naprawdę, bo widzę, że masz wysoko szybę, zimno było jak jechałeś. Nie? Jedziesz pierwszy, ja tam cię nie wyprzedzam. Tempomat włączę, grzane manetki, muza i jadę. Aha, żadnych manetek nie mam. Nie masz? Nie. Ej, a jak masz 140, to słyszysz normalnie muzę? No. Ja, ale luz. To co? Zajebiście, słucham muzyki przy 140. Ja normalnie słyszę muzę. No, ale my nie słyszymy, no bo szumu za dużo, nie? No jak ja mam te zatyczki, nie, włożone tak jak teraz, to on szum wycisza, nie? A JBL jest w miarę, te głośniczki są takie git, że dają radę, nie? Ja nawet zatyczek nie wziąłem. Ja wziąłem, no bez tego to wiem. Zadowolona Kuba? No, zajerała sobie wreszcie, za chwilę będzie kupa. No tak, To w Legnicy dopiero, jak z Eski zjedziemy. kupa w Legnicy. Tam w Lesznie zjeżdżamy z Będzie Eski po odcinek prostu. Kupa w Legnicy. No. Najlepszą kominiarę na taką pogodę. No, z chińskiej strony kupiono. Poczekaj. O, dzięki. On ma takie oryginalnie takie kreski, nie? Ja go tak potem, bo jak jeszcze go czyściłem, to najpierw na lustro, to wyglądał chujowo, nie? Do tego kwiata, mi się wydaje, że jest w porządku. Jest okej. Nic nie widać. No to było, nie? Pojebane i to, a to wymieniałem. A te boki wymieniłeś czy nie? No, Wymieniłeś? no to wymieniłem i ten dekielek wymieniłem. I No, ten... tak ciężarek malowałem. Aha. Ramkę wymieniłem. Okej. Ciężarek malowałem, wziąłem go na tej długiej szpilce do szlifierki, on się kręcił, wiesz, i radać go tak, żeby był równo ojebany, nie? No. No i potem malowałem go sprajem kurwa do zderzaka. Spray. O. Ale kurde, jak te pufy wyligam, to najszczęśliwszy. Dobrze, że wtedy drapnąłem te zapięcie, te montaże, No. nie? Bo to było tanio. I teraz muszę znaleźć kogoś, kto mi rozbierze te zamki i to ustawi. No to go. Startujemy z Poznania, udając się na drogę ekspresową w kierunku Legnicy-Wrocławia. W Lesznie odbijamy właśnie na Legnicę, już zjeżdżamy z drogi ekspresowej w kierunku granicy czeskiej. 2 razy przekraczamy granicę czeską, na drogę 100 zakrętów do Kłodzka, żeby zobaczyć te sprawy powodziowe i następnie już do miejscowości Sanow w Czechach.
jest właśnie nasz ulubiony zakręt przy obwodnicy Poznania. Estakada w Łoboniu. Co prawda zawsze na prawą stronę przy wjeździe i zjeździe, no ale zawsze lepsze to niż nic. No a tutaj za chwilę widzimy, jak Kuba po wymianie opon na nowe, po przejechaniu 60 km próbuje już sobie zamknąć lewą stronę opony. Tutaj taka sytuacja drogowa, jadąc za busem. Jak wiadomo, bus nie ma środkowego lusterka, więc duże prawdopodobieństwo, że nas nie widzi. No i tutaj taka sytuacja, że on właśnie zaczyna cofać. No, parę metrów zostawione, na szczęście można było użyć klaksonu, albo go wyminąć, ale w porę gość się zorientował, bo nas tam więcej motocykli stało, więc pewnie nas usłyszał. No ale taka przestroga na przyszłość, żeby się stali za ciężarówką, autobusem, gdzieś na mieście, to zawsze te parę metrów sobie zostawcie właśnie jakiś tego typu manewr. Tutaj mamy kolejną sytuację drogową, gdzie jedziemy za dwoma samochodami, jeden skręca w lewo, poprawiamy samochód, za nim rowerzysta, później na pasach mamy kolejnego rowerzystę jadącego z lewej strony przez te pasy, samochód się zatrzymuje, także przy takich sytuacjach uważajcie, szczególna ostrożność. Później widzimy, że samochód i tak zjeżdża do prawej strony, puszcza nas do przodu, jedziemy, ale wszystko nam może tutaj wyjechać, więc spokojnie. Nie trzeba było długo czekać, mamy kolejne zdarzenie, gdzie samochód wrzuca kierunkowskaz w lewą stronę. Można się spodziewać, że skręci w lewo, ale żadnej uliczki nie widzimy, żadnej polnej drogi. Po przeniesieniu samochodów z naprzeciwka patrzymy, czy może on przez pomyłkę włączył ten kierunek, może chciał właśnie w prawy wrzucić, żebyśmy go wyprzedzili. No ale upewniając się, że wszystko jest ok, nie ma żadnej polnej drogi, no to wtedy możemy go dopiero bezpiecznie wyprzedzić. No 16,4 mi weszło. 16,4. No i 15,6. Ale zalano po blaszkę, nie? A mi 13,8 plus 2,7 tam to jest
16,5. No to porówno palimy. 16,4, a tobie? 15,6. To mu najmniej w sumie pali, można powiedzieć. Ale ja mam seryjny wydech, nie? Jako jedyny teraz. Chociaż gówno to ma znaczenie, bo egzapa mam kurde przed wydechem, nie? A wydech jest przewodowy. Ja mam stanowisko numer 2. No ładny, ładny. Mówię, najpiękniejszy, najfajniejszy motocykl jaki miałem. Powiem Ci, że w ogóle na przykład nie... no cieszę się, że mi nie cierpną, wiesz, łapy, ani wiesz, mnie... Ja właśnie byłem ciekawy, jak się zachowasz na tej podróży, czy coś tam, wiesz, wieczorem Jak wyjdzie. te 1, 2, 3 jechaliśmy, nie? No, Już tam coś było, a teraz mówię, tutaj zobaczę, no ale wydaje mi się, że będzie naprawdę spokojnie. dzisiaj 500 mamy zrobić. To damy radę. Dobra, śmigamy. Jest, już ma przejechaną oponę z tamtej strony do końca, a tutaj kawałek jeszcze został. To jest agent. Agent. Tu mam już jechaną. Tu masz. Tu mamy mniej. Zobacz, tu mam bardziej. Co? Jedziemy, bo mi się sikać chce. No tak, ale on pali jeszcze. Ja już nie ściądę, bo kabel Bo włączyłem. z tamtej strony bardziej dojechaną, a ja z tej oponę. Dobra, zamień się. O, teraz się odbywa właśnie seks z zamianą partnerów. Zamieniacie się? No teraz tak, na chwilę. Ej, ale... I've been rocking around since the day I was born. Rocking alone and I've been hitting the morning. Now you better put your open woman right here. Feeling so real, I've been reading the meanings. Now I wanna read it all down. The rock motor here is making you thrill. I ain't alive when I told you we're gonna be free. The rock motor here is making you thrill. As I jump, we're gonna be free. Rocking and rolling, I'll be coming and going. Now you better put your open woman here. The feeling's so real, I've been on my knees. Now I wanna lay it all down. The rock motor here is making me thrill. I ain't alive when I told you we're gonna be free. The rock motor here is making me thrill. As I jump, we're gonna be free. Rockin' and rollin', coming and going. Now you better get your rockin' motor right here. Feeling so real, I feel on my knees. Every now and then I'm rockin' here, just making me thrill. As I told you, we're gonna be free. Rockin' here, rockin' here, rockin' here. Na tej samej stacji byliśmy rok temu ze Szkudlastym. O. Dokładnie na tej samej. I pokazywałem tam na tym parkingu, jak staliśmy koło tego słupa, to też było z nim wtedy? To przyjeżdżaliśmy koło takiego marketu? Chyba Czy tam wtedy staliśmy, jak byliśmy z Kubą jeszcze z tam przy Biedronce się zatrzymaliśmy wtedy. A tutaj jest płatna toaleta, chyba że coś kupisz. Więc i tak kupić batona, jak wtedy. No. Albo kawę. Każdy kupuje chyba batona.
A, tu okulary, tu Pepsi i później mam to spalanie, kurwa, jakie mam. Cwaniaki. Paniatków nie brakuje, nie? Jedyny masz 2 kufry i torby. Droga tak zwana 100 zakrętów. To jest w Polsce to jest jedna z obowiązkowych dróg dla każdego motocyklisty. Jadąc z północy na południe, właśnie drogą 387, no to początek nie jest jakiejś super jakości, bo ten asfalt jest dosyć łatany, poharatany, dziura na dziurze i tam na początku się można zniechęcić albo przestraszyć wręcz. O tej porze co my jedziemy, czyli końcówka marca, no to też wiadomo, jakieś tam jeszcze liście, piaski, tam żwirki i tak dalej. No ale tak powiedzmy już w połowie drogi, tak pi razy drzwi, no to zaczyna się fajny super asfalt, kłaciutki. Trochę na tych zakrętach tam trzeba uważać, przynajmniej w tym momencie jak jest taka pogoda, czyli taka jeszcze powiedziałbym zimowo-wiosenna. No ale no, robi wrażenie, można naprawdę sobie fajnie powinklować, spędzić weekend. Jakbym mieszkał bliżej, to chyba bym tam codziennie jeździł, jakby były warunki pogodowe. Także tak czy inaczej polecam.
Tutaj taka kolejna sytuacja drogowa, gdzie widzicie samochód dojeżdża z prawej strony i w ostatniej chwili hamuje, bo zauważył, że coś jedzie z prawej, z lewej, nie? To takie rzeczy też trzeba przewidywać, zwłaszcza właśnie w terenie. Kręta! Hot doga między zębami. Co? Hot doga mam między zębami. Ale droga zajebista. No, na początku tak jest, wiesz, dziury, nie? A później już jest znówka asfalt, nie? Więc jak ja tu bym mieszkał blisko, to codziennie bym tu jeździł na tą drogę. Codziennie. No bo... Jadąc z Kłodzka w kierunku miejscowości Boboszów, widzimy skutki powodzi. Co jakiś czas jakieś sterty gruzu, desek, gliny, kamieni, tego typu rzeczy. Jadąc wzdłuż miejscowości, to widzimy, do której wysokości była woda. Mosty prowizorycznie gdzieś tam są ponaprawiane, gdzieś postawione nowe. Czasami nie ma tych mostów, są jakieś drewniane kładki, takie na szybko porobione. No nie wygląda to za ciekawie, tak? Mówię, im dalej w głąb i nawet na czeską stronę, jak później pojedziemy, no wygląda to podobnie. Może nie jest tak tragicznie jak było, ale jeszcze dużo jest do zrobienia. Tymczasem jadąc dalej w kierunku Bołoszowa, no to widzimy taką sytuację, że po lewej stronie mamy ciemno, pada deszcz, po prawej piękne słoneczko. No i mieliśmy nadzieję, że nie będzie padać, no i na szczęście się udało. Jadąc dalej, widzimy znowu koryto rzeki, gdzie mamy dalej skutki powodzi. No, ta linia, jak pokazuje, dokąd była woda, no to troszeczkę przeraża. Jak osobiście sobie nie mogę wyobrazić, bo ludzie tak naprawdę stracili całe majątki, całe dorobki życia. Zanim wrócą z powrotem na nogi, trochę to potrwa. Także jak możemy, to wspieramy. No, mówię, tankujemy też w miejscowościach właśnie powodziowych, kupujemy jakieś jedzenie, jakieś napoje. No chociaż tak możemy wesprzeć w ramach takich wypraw motocyklowych.
W tym momencie przekraczamy granicę czesko-polską w miejscu, gdzie droga po stronie polskiej numer 33 spotyka się z numerem 43 po stronie czeskiej. I jedziemy prosto do naszego pensjonatu obiadowego, gdzie, jak widzicie, parkowanie robimy tyłem. Zawsze tyłem staramy się parkować, żeby przód był od razu do wyjazdu. Dlaczego? Bo najnormalniej w świecie możecie mieć problem z wyjazdem. A skąd taki jestem pewien? Bo raz tak zrobiłem, że stanąłem tutaj przodem i gdyby nas nie było dwóch, to byśmy nie wyciągnęli tego motocykla, zwłaszcza, że to jest dosyć duży spad. Także wyciągajcie wnioski i bierzcie naukę na tych, co już się przejechali. Kuba mówi, ja mówię, to jest to, ta zielona wódka, gdzie? No my tu, na czerwonej piździe, a tak patrz. Nie wiem, to jest zajazd na cel. Aha, czekaj, bo ty możesz mieć to nagrane, tak? Na pewno mam nagrane. Przepraszam. No spoko. Restauracja czynna? Otevřeno, ano. Dobra, okej. Rękawiczki mam tu. Do widzenia. Wsiadamy na grumaki. Mam koniki, się pasą. Kuba jara szluga. No. I mototrips ruszy dalej. Po godnym obiadku ruszamy do naszego pensjonatu, tym razem noclegowego, gdzie tak naprawdę zrzucimy szybko bagaże, żeby było trochę lżej. 10 minut odpoczynku i ruszamy dalej na odcinki specjalne, typowo na winklowanie po czeskich drogach. Ale to już w kolejnym odcinku. Zapraszam.